Cześć! Dzisiaj pokażę Wam antenkę Sirio Boomerang wersja A, czyli wersja długa z promiennikiem 275 cm długości. Jest to antena typowo balkonowa, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby można było ją zamontować na maszcie, na dachu. Pokażę Wam, co taki zestaw zawiera, zamontuję ją, też pokażę Wam, jak zamontować. Zobaczymy, jak sobie radzi w porównaniu z anteną typowo bazową 5/8 fali, która jest zamontowana na maszcie obok. Zapraszam Was do oglądania. Przypominam, że jest grudzień. I ja wiem, że ludzie nie chcą teraz wydawać pieniędzy na hobby, ale PCBWay szaleje z ofertami promocyjnymi, dając upust nawet do 50%. Tak więc macie ostatnie jakieś 2 tygodnie, żeby zamówić coś naprawdę tanio. Wejdźcie i sprawdźcie sami. Link jak zawsze w opisie. Zanim jednak poszedłem na dach, po prostu musiałem to sprawdzić. Zobaczcie, zamontowałem przeciwwagę do magnesu samochodowego. Tak to wygląda. No jest to tak naprawdę to samo mocowanie, co to jest główka DV i można bez problemu to zamontować. SWR jest taki sobie. Na 27 MHz ma SWR 1,8, czyli teoretycznie moglibyśmy rozmawiać przez przeciwwagę. Nie stoi nic na przeszkodzie oczywiście. Gdybym zamontował tą przeciwwagę normalnie na uchwycie w dziurze, na uchwycie z takim mocowaniem w samochodzie, w karoserii, ten SWR przesunąłby się w prawo i obniżył, bo już to sprawdzałem, no ale i tak nie osiągniemy tutaj rezonansu 1,1, chyba żebyśmy ją po prostu stroili, no to wtedy tak. Ale taka tylko ciekawostka, przeciwwaga z Boomeranga może pracować też jako antena samochodowa normalnie, choć faktycznie będzie miała ten SWR fabrycznie troszeczkę wyższy, no ale jest to nadal mimo wszystko tylko przeciwwaga. Dobra, co mamy we wnętrzu? We wnętrzu mamy przede wszystkim podstawę, uchwyt. No i dobrze, ja pokazywałem go już na szorcie, zachęcam do zobaczenia. Z czego to się składa? Tu jest uchwyt, tu się wsuwa tą blachę, którą opasa się balustradę, czy też maszt, tu się wpina kabel antenowy, no tu się przykręca przeciwwagę, którą przed chwilą używałem jako antenę samochodową, no a tu jest promiennik. Jedna rzecz, którą dodałem podczas rozbierania go, bo mówię, czemu by tego nie stuningować, to jest dodanie rezystora. Zobaczcie, rezystor tutaj akurat jest 11 kΩ, bo ta wartość nie jest jakaś krytyczna, ale około 10 kΩ rezystor spowoduje to, ponieważ Sirio Boomerang jest anteną rozwartą, spowoduje to, że zwieramy promiennik razem z masą, tylko że nie bezpośrednio, nie? Przez jakąś tam wartość. I to spowoduje odprowadzenie ładunków elektrostatycznych z promiennika do uziemienia, do masztu, który jest uziemiony, do przeciwwagi. To nam spowoduje brak iskrzenia podczas wiatrów, podczas burz suchych, podczas śnieżyc suchych przy mrozie. To takie iskrzenie tam nawet wytwarza się kilka tysięcy voltów, wiecie, jak takim pstryczku elektryczku do odpalania zapalniczki. Może to zepsuć nam obwód wejściowy radia. Może nas też troszeczkę popieścić. Po co? Dobrze jest zewrzeć i sprawa jest załatwiona. To nam nie zepsuje SWR-u, a poprawi właśnie pod takim względem. No i co mamy dalej? Mamy tutaj 3 patyki drożna. Jedno już widzieliście, bo jest to po prostu przeciwwaga do anteny. Ona jest na jakimś fiberglasie, czy jakimś takim włóknie szklanym. Nawinięty po prostu drut, zakończony główką DV, na końcu kapturkiem, nic więcej. Po prostu jest to skrócone, skompensowane ramię, które też powinno mieć ćwierć fali, też powinno mieć 2,75 metra. No i tutaj mamy właśnie takie pełnowymiarowe, dwuczęściowe ramię. Jest to promiennik, który po złożeniu ma właśnie 2,75 metra. Tu jest rurka, a u góry jest pręt. I strojenie tej anteny odbywa się też za pomocą tego pręta, więc jak włożycie, to nie przykręcajcie na hama, ale zaraz będzie jeszcze o tym mowa. Nie przykręcajcie na hama, bo po co mamy sobie robić tutaj blizny.
No i tutaj też rzeczywiście jest uchwyt montażowy do tej anteny, obejma i tutaj się przykręca antenę, tu się przykręca do balustrady. Teraz zrobimy to na wizji. No dobrze, czas jeszcze na odpowiedzenie na pytanie, które postawiłem w shorcie. Dlaczego w środku nie ma cewki? Dlaczego w środku tego korpusu nie ma żadnej cewki? Odpowiedź brzmi, ponieważ Sirio Boomerang tak naprawdę jest wariacją na temat dipola. Tutaj nie musi być żadnej cewki, bo wiecie doskonale, że dipol nie ma pomiędzy sobą, pomiędzy ramieniem gorącym a żyłą tą gorącą a oplotem kabla, między masą, nie ma żadnej cewki, żadnego kondensatora, nic. Natomiast dipol nie ma 50 ohmów, dipol ma 75 ohmów i żeby doprowadzić do 50 ohmów, czyli takiej rezystancji, jaką potrzebujemy, wygina się przeciwwagę na 135 stopni około. To też sobie będziemy dobierać tutaj. Dlatego właśnie też kątem rozwarcia pomiędzy promiennikiem a przeciwwagą dobiera się dopasowanie anteny. Długość to jest jedno, kąt rozwarcia to jest drugie. I Sirio Boomerang to tak naprawdę jest 1/3 anteny GP, Ground Plane. Zobaczcie sobie na przykład Skylab, taką antenę. Ona ma też promiennik ćwierćfalowy i 3 bądź 4 ćwierćfalowe przeciwwagi. Natomiast tutaj mamy skróconą, taką malutką 1,30 m długości przeciwwagę. Ona jest skompensowana po to, żeby cała antena nie miała aż 5,5 metra długości. Tak jest zamontowana. I nawet jest tutaj jej konkurentka w tle, bo z Sirtelem S2000 będzie sprawdzana w pierwszym rzucie. No i zobaczcie na SWR. Tak poskładałem ją, po prostu na oko skręciłem, chociaż lepiej mieć jednak, nie wiem, użyć do tego metra, możecie nawet ekierki, nie trzeba, ale ja to zrobiłem na oko, zobaczycie jaki jest SWR na pierwszy strzał.
Wpierw bardzo ważną rzeczą, zanim jakąkolwiek antenę zaczniecie stroić, zobaczcie, jak według producenta w ogóle da się najlepiej tą antenę zestroić. I tu macie wydruk, instrukcję obsługi z niej. Zobaczcie, że producent SWR podaje na mniejszy lub równy 1,2. I to jest SWR, do którego powinniśmy mniej więcej mieć odniesienie. Dlatego chcę Wam powiedzieć, że nie każda konstrukcja w ogóle fizycznie da się zestroić poniżej 1,2, poniżej 1,3. I to jest jak najbardziej ok. Jeśli się da, można oczywiście grzebać i to przestawiać, ale jeśli się nie da, to po prostu tego nie zwalczycie, bo nam nie pozwoli konstrukcja danej anteny, bo producent sam nawet wie, że nie zejdziecie poniżej tego. Zobaczcie, jak mi się udało tutaj dostroić. Antena stroi się bardzo fajnie. Pomimo tego rezystora, zobaczcie, że ten rezystor nie wprowadził jakiegoś zakłócenia, zamieszania do pracy tej anteny. A mimo wszystko SWR tutaj jest 1,069 na częstotliwości 27200, czyli środeczek pasma, tam gdzie powinien być, no bo 27180 to jest kanał 19, 27200 to jest kanał 20, bo tam jeszcze jest dziura po międzyczasie. Moim zdaniem jest idealnie, tutaj nie ma co poprawiać. 1,0 SWR. Jeszcze zobaczę, jak daleko sięga tak dobry SWR. 1,2 jest na 27860, czyli bez problemu jesteśmy w stanie porozmawiać na 27555 na monitorze tym takim międzynarodowym w SSB. I tu w drugą stronę SWR2 jest dopiero na 26600. 425 jest ten polski monitor, nie? I tutaj mamy 2.3. No, trzeba by było trochę ją wydłużyć, żeby mogła ona tam sięgać, no ale ja tam nie rozmawiam bardzo często, więc dla testów jest idealnie moim zdaniem. Dobra, kabel wpuszczam do mieszkania, no i zobaczymy, jak to słucha. Podłączone jest antena, jedynka to Sirtel 2000, druga to jest Boomerang. Mamy 19 kanał CB podpięty, no to trzeba zobaczyć, jak sobie radzi. I wpierw zobaczymy szumy. No i dobra, jest Sirtel w tym momencie. To jest Boomerang. No i jak widać, Boomerang skacze do 5 S-ów. Sygnał z eteru. A Sirtel 2-3 S-y. Czyli ta antena jest cichsza. To, co słyszę na te to, co wchodzi na 5 S-ów, jest tak cichutko, ale zrozumiale na Sirio, na Sirtelu. No to niestety na Sirio jest to całkowicie nieczytelne. No, po pierwsze przez to, że zysk anteny jest mniejszy, a po drugie, że słyszy więcej szumów. Jeśli ona ma na 5 S-ów szumy, to wszystko, co jest poniżej tych 5 S-ów, powiedzmy na 4 S-y, na 5 S-ów, na 3,5 S-a około, no to już jest zakryte przez szumy i tego nie usłyszę. Natomiast tutaj Sirtel, ponieważ on ma te 2-3 S-y szumów, to 3,5, 4, 5 S-ów, taki sygnał. No to tego sygnału już wyraźnie sygnały 6-7 S-ów dopiero są w stanie być słyszalne na Boomerangu. W międzyczasie, skoro nie ma żadnych stacji bazowych na CB radiu, możemy popatrzeć na to, co się dzieje na krótkich falach i co odbierają krótkie fale na antenie CB radiowej, jednej i drugiej. Det er wunderbar. Es hat vorhin auch Ortszeit etwas reingepfiffen, aber ich hoffe nicht, dass er da auf 12 bis eine Stunde anfängt, auf 90 Sekunden etwas quatschen oder so. Aber sonst würde ich ihm das sagen, er soll da bitte ein QSY machen. No, i na Boomerangu jest do 6 osób dobija. Alles
tu mamy do 7 max. Ta propagacja też się waha. Ik zei besser als dat erwartet hätte und das hat mich natürlich aufgestellt. Und wer es war natürlich, ich sage immer noch mit Übung, aber sie sagt einfach Geduld haben, das kommt ja schon. Und das erste Mal muss ich in der Woche... No, zobaczcie, antena CB radiowa. I słychać Niemców na sygnał 7. No, to jest właśnie moc krótkich fal. Dlatego polecam wszystkim zrobienie licencji krótkofalskiej, jak się zwiększa mocno możliwość. Ale różnica okazuje się 1,5 SA. Jest tak dużą różnicą w sygnale, że mocny, bardzo fajnie czytelny sygnał zanika do takiego bardzo słabego. Santiago Oscar 8 Bravo November Delta. Ăla cu Bravo November Bravo Săracu Romeo India Papa. Na bumerangu spada do 5 S-ów. Ale z tego co widzę, to po prostu opadła też propagacja. Bardzo się waha jeszcze, bo jeszcze za wcześnie. Mamy godzinę w tym momencie 18, no 19 prawie. No to jest jeszcze wcześniej na propagację. No to też robił krótsze reklamy. Aha, no to na razie widzę, że w nim jesteśmy. O. Przyszedł kapłan i tutaj kapi. No i przyszedł trzeci kapłan. Tej kapłan kapie. Wiesz co znaczy po włosku? Nie wiem. Tak kurde, ale zawsze słowo nie patrzę, ale tego nie pamiętam. A to i tutti kapi to jest szefów, wszystkich szefów. Bumerang Santiago Sirtel Bumerang Sirtel. Tutaj kolega nadaje z południowej części stanu Kentucky. Lorenzo, but all my traditions here. So I just wanted to say a quick hello to you once again. I znowu bumerang. I znowu Sirtel. A couple of weeks or so. So 7-3 once again, 1-4 Echo Kilo, Kilo Yankee 339. Zobaczcie, jak to jest ciekawe, że tutaj ten kolega z Stanów, z Kentucky rozmawiał z jakimś kolegą z Francji. My Francuza nie słyszymy, a kolegę ze Stanów tak. Tak się składa, że akurat dzisiaj pogoda jest bardzo wietrzna. No i wyszedłem sprawdzić, jak sobie anteny radzą na takim wietrze, jak się to wygina, jak to się buja, bo bumerang wydaje się dość wiotką anteną, dość cieniutką. No i teraz pytanie, jak mimo wszystko na wietrze on się będzie zachowywał, czy będzie latał jak gałązka mała, czy będzie faktycznie się zachowywał dość stabilnie. Podsumowanie jest takie, że o ile wiatr, który zobaczyliście na filmie, nie był zbyt silny, bo akurat wichura się już skończyła, jak poszedłem na dwór, no to i tak widzieliście, jak to mniej więcej wygląda, jak ta antena pracuje na wietrze w porównaniu z anteną 5/8 fali. Pomimo, że jest cieniutka, pomimo, że jest wiotka, to i tak niezbyt się buja,
bo właśnie przez to, że jest cienka, no to jest smukła i stawia bardzo mały opór na wiatr. To jest dobra informacja, ponieważ oznacza, że nie złamie się tak szybko, a druga sprawa, no nie będzie się sygnał wahał w momencie, kiedy antena będzie się bujała. Co mogę powiedzieć o antenie Siri Boomerang? Jest dość dobrze wykonana, niczego jej nie brakuje, jest wykonana, widać, że tak jak być powinna, niczego bym nie dodał, niczego bym nie odjął, bardzo prosta, nieskomplikowana konstrukcja. Będzie prosta w naprawie, nie ma tam żadnej cewki, tak jak wam już wcześniej to pokazywałem, no ale też jest bardzo prosta w poskładaniu, bo wystarczy w sumie skręcić 3 rzeczy do kupy, żeby ta antena powstała. No i 4. rzecz, rzeczywiście uchwyt do masztu. Każda osoba, która nie ma doświadczenia, której jest to pierwsza antena, będzie mogła to opakowanie wypakować, poskładać, nawet nie zaglądając do instrukcji obsługi, bo jest to wszystko banalnie proste. No i też stroi się całkiem nieźle. Zauważcie, że ja tę antenę skręciłem właściwie na oko, poskręcałem, poskładałem, dałem na maszt i SWR był osiągnięty w miejscu tam, gdzie miał w założeniu być. Niczego nie musiałem zmieniać, niczego nie musiałem poprawiać. Oczywiście ta antena będzie się stroiła troszeczkę gorzej w momencie, kiedy będzie zamontowana w miejscu, do którego została ona przeznaczona, a więc na balkonie. W balkonie ta antena będzie mogła mieć gorsze strojenie przez otaczające mury, otaczającą barierkę, ale mimo wszystko będzie się dała zestroić, ponieważ doświadczenie oraz doświadczenie innych użytkowników na to wskazują, że poniżej SWR 1,5 jak najbardziej się da to osiągnąć. Wadą anteny, która jest zamontowana na barierce, jest to, że zbiera więcej szumów. Antena, która jest zamontowana na barierce, nieuziemiona, zbiera jeszcze więcej szumów. Jak mówiłem, to jest antena rozwarta, która w ogóle ma tendencję do zbierania dużej ilości szumów. No ale tak samo antena T2LT też jest anteną, mimo że półfalową, też jest anteną rozwartą. No więc tutaj po prostu jest taka konstrukcja, no i tak to niestety wygląda w tego typu antenach. Antena balkonowa zbiera wszystko. Niestety od budynku bardzo dużo zakłóceń idzie, bardzo dużo zakłóceń się też od muru odbija. To wszystko zbiera ta antena, no i niestety poziom zakłóceń bardzo często jest dużo wyższy, niż gdyby taka sama antena była zamocowana na dachu. No docelowo ta antena jest właśnie balkonową, natomiast jak widać na dachu też się spisuje, też działa. Propagacja pokazuje, że no, nie trzeba jakiejś super anteny, aby usłyszeć stacje zagraniczne. Były one słyszalne gorzej niż na antenie 5/8. Jest to też związane po pierwsze z wymiarami, a po drugie z charakterystyką tej anteny, ponieważ antena 5/8 no, ma listek promieniowania, który dużo lepiej zbiera sygnał pojawiający się z horyzontu niż antena, która jest anteną ćwierćfalową. To już jest też fizyka i na to nie przeskoczymy. To nie jest tak, że Boomerang jest głuchy. On po prostu inaczej zbiera ten sygnał. Natomiast zdziwił mnie fakt, że stacje oddalone tak do 100 km, które słyszeliśmy na SSB po polsku, one były odbierane bardzo podobnie na jednej i na drugiej antenie. No ale niestety szumy, które zbierała antena Boomerang troszeczkę zakrywały te cichsze stacje i uniemożliwiało ich odbiór taki super czytelny. Dlatego podsumowując, ta antena nie jest złą anteną, jest bardzo mocno kompromisową anteną. Jeśli ktoś nie chce wychodzić ponad dach z nie wiadomo jakimi konstrukcjami, jeśli ktoś nie chce, żeby ludzie wiedzieli, że ma stację nadawczo-odbiorczą, Boomerang jest całkiem niezły, ponieważ łatwo go ukryć. Ta przeciwwaga, która jest czarna, mocno się może komponować z dachem, może się też komponować z masztem, jeśli ją ustawimy odpowiednio. Może to być taka antena stealth, bardzo trudno wykrywalna, no nie kojarzy się bezpośrednio z anteną CB, także jest to duży walor. No to samo właśnie jeśli chodzi o balkony, ma ona 2,75 metra długości, ale biorąc pod uwagę to, że mieszkania mają średnio 2,5 metra, mocowana na balustradzie może tylko minimalnie wystawać ponad balustradę naszego sąsiada. Może się dogadać, może nie będzie ona w ogóle nikomu przeszkadzać. Natomiast to, że przeciwwaga ma 1,30 m, może też w ogóle nie wychodzić poniżej balustrady naszej w bloku czy tam w kamienicy. Dlatego jest to całkiem niezły wybór, jeśli nie mamy żadnego innego wyboru. Jak zwykle zachęcam do tego, żeby umiejscowiać anteny na dachu jak najwyżej, bo
uciekniemy od zakłóceń i zyskamy bardzo dużo na sygnale. Poza tym antena, która jest zamontowana na ścianie budynku, będzie miała naturalny ekran w postaci budynku i sygnał, który będzie się pojawiał za nią, no za budynkiem, nie będzie do niej docierał. Będziemy mieli możliwość tylko odbierania stacji, które są w promieniu 180 stopni przed nami. Nie była to też ostatnia antena, którą chciałem Wam pokazać z anten balkonowych. Mam jeszcze jedną antenę typowo balkonową, została zaprojektowana typowo balkonowo i też ją porównam Wam z bumerangiem. Zobaczymy, która sobie radzi lepiej. No ale to już w następnym odcinku. Dziękuję Wam tymczasem za to, że oglądaliście ten odcinek. Zachęcam do subskrybowania, do zajrzenia do opisu tego filmu, jak też do opisu każdego filmu, bo tam wrzucam odcinki i odnośniki. Tymczasem Was żegnam. Cześć!